Drodzy rodzice, ten odcinek powstał specjalnie dla Was. Jeśli Wasze dziecko chce się przekłuć, a Wy macie co do tego wątpliwości, oglądajcie dalej. Ten odcinek powstał, ponieważ często mamy do czynienia z nastolatkami i ich rodzicami. Drodzy rodzice, postaramy się Wam pomóc w zrozumieniu tematu i dojściu wspólnie do kompromisu. Niestety często spotykamy się z przykładami młodocianych osób, które decydują się przekłuć swoje ciało samodzielnie, ponieważ nie dostały zgody od rodzica, a tym samym nie mogą wykonać w studiu takiego zabiegu. Wiemy, jak bardzo niebezpieczne jest samodzielne przekłucie bez odpowiedniej wiedzy, dlatego postaramy się temu zapobiec. W tym odcinku opowiemy Wam, dlaczego nastolatki są tak zainteresowane piercingiem, jakie są kwestie prawne związane z przekłuwaniem oraz jak zadbać o bezpieczeństwo Waszego dziecka, jeśli już się zdecydujecie i pozwolicie im się przekłuć. Powodów, aby się przekłuć, jest naprawdę bardzo wiele. Często jest to kwestia estetyki czy mody lub chęć podkreślenia swojego indywidualizmu. Czasami jest to kwestia sprawdzenia swoich wytrzymałości. Znamy jednak wielu młodych ludzi, którzy z pasją interesują się piercingiem i gromadzą wiedzę na ten temat. Rodzice, zapytajcie swoje dzieci, dlaczego tak bardzo chcą mieć ten kolczyk. Postarajcie się ich wysłuchać i zrozumieć. Możecie też im powiedzieć, jakie są Wasze obawy, dlaczego Wam się to nie podoba. Przedyskutujcie to na spokojnie. Obawiacie się, że dziecku może zostać ślad po wyjęciu kolczyka, że jest to chwilowa fanaberia, że dziecko może zostać narażone na jakieś powikłania? Oczywiście, że tak, to wszystko może się zdarzyć, dlatego to są bardzo ważne kwestie, które powinniście wspólnie przedyskutować. Jeśli chodzi o ślady po kolczyku, oczywiście mogą one zostać. Jednak jeśli przekłucie jest wykonane prawidłowo i dziecko odpowiednio dba o swoją ozdobę, wcale nie muszą te ślady być takie duże. Zawsze można sobie pomóc, stosując środki na zmniejszanie blizn. Kolejną kwestią są ewentualne powikłania. Niezaprzeczalną podstawą jest znalezienie odpowiedniego profesjonalisty, który prawidłowo wykona zabieg, a dziecko zostanie odpowiednio przygotowane do dbania o przekłucie. Obie te kwestie postaramy się omówić. Zacznijmy od piercera, który miałby ten zabieg wykonać. W Polsce niestety nie ma regulacji prawnych dotyczących tego zawodu, więc ciężko jest kogoś zweryfikować w 100%. Jest jednak jedna kwestia, która, drodzy rodzice, pozwoli Wam się zabezpieczyć. Na przekłucie osoby niepełnoletniej zgodę musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny, jak i sama osoba nieletnia. Przekłucie ciała jest to naruszenie ciągłości tkanki i musicie na to wyrazić pisemną zgodę. Brak takiej zgody jest łamaniem prawa. I tu pamiętajcie, dzieciaki, jeśli przekłuwacie się u kolegów czy koleżanek, Wasi rodzice mają prawo wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób, które Was przekłuwały. Takiej zgody w formie pisemnego oświadczenia każde studio powinno od Was wymagać. Wy również dla swojego bezpieczeństwa możecie poprosić o ksero takiego dokumentu wraz z podpisem piercera. Będzie to dla Was dowód na to, że ta osoba wykonała dany zabieg. Kolejnym sposobem na przetestowanie studia i piercera jest sprawdzenie jego wiedzy. Zadajcie mu różne pytania i sprawdźcie jego reakcję. Czy odpowiada pewnie, czy jego odpowiedzi Was zadowalają, jak przygotowuje stanowisko, czy jest w stanie Wam pomóc i jak pomóc w przypadku ewentualnych powikłań. Sprawdźcie również jego portfolio. Przy samym przekłuciu piercer powinien Was poinformować, z jakich materiałów kolczyków używa i dlaczego akurat taki materiał. Stanowisko powinno być przygotowywane na Waszych oczach, narzędzia i kolczyki powinny być otwierane ze sterylnych opakowań. Przekłucie jest to ingerencja w ciało. Mimo iż jest wiele informacji, jak prawidłowo dbać, jak powinno się goić przekłucie, mogą się pojawić sytuacje nagłe, jak na przykład ziarnina, o której film możecie obejrzeć klikając w link w opisie. Ważne, aby piercer był w stanie zawsze Wam pomóc w przypadku takich niepokojących sytuacji. Będziecie wiedzieli, że nie zostaniecie sami, jeżeli coś takiego zacznie się dziać. Kolejną mega ważną kwestią jest pielęgnacja przekłucia. Musicie sprawdzić, czy Wasze dziecko dojrzało do takiego zabiegu, czy będzie systematycznie i zgodnie z zaleceniami dbać o gojące się miejsce. Kiedy dzieci dorastają, próbują podejmować własne, samodzielne decyzje. Jedną z takich decyzji może być właśnie chęć zrobienia sobie kolczyka. Nie ma sensu zabraniać, zakazywać, bo albo zrobią to na własną rękę, albo pójdą do nieodpowiedniej osoby. Zdecydowanie lepiej jest przedyskutować te kwestie, pomóc im w podjęciu decyzji i wesprzeć. Możecie umówić się z dzieckiem, że na przykład poczekacie pół roku na dane przekłucie.
Wam pozwoli to oswoić się z myślą, a ten czas dziecku pozwoli upewnić się, że na pewno tego chce. Nie staję po żadnej ze stron. Sam jestem rodzicem i bardzo dobrze rozumiem rodzicielskie wątpliwości i obawy. Z drugiej strony piercing jest moją pasją i bardzo dobrze rozumiem tych, którym się to podoba i strasznie chcą mieć swoją ozdobę. Dlatego zależy mi na tym, aby Wasze decyzje były bardzo świadome. Aby dowiedzieć się więcej, możecie poszperać w internecie, popytać lekarzy lub obejrzeć pozostałe moje filmy. Kliknijcie poniżej, aby wyświetlić listę filmów o bezpiecznym piercingu. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że wspólnie dojdziecie do porozumienia.